się dzisiaj obudziłaś o godzinie 6 i powiedziałaś, że musimy już jechać? Bo jakiś pan w mundurze zaczął do nas gadać, że problem, będzie problem. Tak. Więcej nie mógł wyjaśnić, ale zrozumieliśmy, że nie można spać w parku. Można leżeć na plaży w ciągu dnia, ale nie spać chyba. Ale w parku spać w nocy nie wolno. No więc obudziliśmy się i przejdziemy zaraz na ławkę i zjeść śniadanie. Tak, albo się jeszcze może poleżeć na ławce. Bo tutaj pod tym drzewem leżeliśmy. Tak, tutaj leżeliśmy pod tym Było drzewem. ciemne miejsce i no, póki było ciemno, nikt nas nie zauważył. Tak, i całkiem ja spałem dobrze. Tak, Ile tak. przez ten czas, który się dało Spokojnie spać. było. No, także mamy wczesną pobudkę. Jest tu deptak, jest nawet na tym deptaku droga rowerowa. Warszawscy rowerzyści oczywiście skarżyliby się na Jakoś, powierzchnię, że jest... że nie jest kostka Baum, ale z tych, nie wiem jak to się nazywa, tak. ale że nie jest asfaltowa, ale ogólnie ładnie wygląda. A to i sama plaża w Batumi. Ładna, choć kamienista. Ale na termarestach by się dało spać. Zapewne. Ja z początku myślałem, żeby wyjechać tam około od centrum, to jest 10 km w tamtym kierunku, w stronę ogrodu botanicznego i tam się w zatoce położyć, no ale skończyliśmy jedzenie późno, więc trochę było na to mało czasu, żeby już wyjeżdżać, ale zobaczcie jaka spokojna woda. Nim się można wykąpać, ale nie teraz. Czysta, nie taka zimna. Nie taka zimna. Tak, czyli tam gdzieś był wschód za górami. Jak byłem w Batumi poprzednim razem, to tych wieżowców jeszcze nie było. Miasto się zmieniło. Świat nie był szczęścia chwil. Batumi, ech Batumi, herbaciane pola. Właśnie wyjeżdżamy z Batumi i jedziemy w góry 80 km, gdzie mamy się spotkać z kolegą mojego kolegi. No i sami się z tym kolegą jeszcze nie poznaliśmy, ale rozmawialiśmy przed chwilą przez telefon. Myśleliśmy, że to będzie bliżej, że to nie będzie 80 km, tylko gdzieś 20-30 od Batumi. Okazało się więcej. Także jest godzina 3:30, więc mamy nadzieję, że jakieś 30-40 km wyjedziemy w stronę gór. Wyjazdy z miasta bywają trudne. To już jest ten wschodni ruch. I gdzieś tam sobie przenocujemy albo pod namiotem, albo jeśli ktoś nas zaprosi, to do domu, a jutro dojedziemy do znajomego. Tak, Znajomego, tak. Wszyscy się pchają, wyprzedzają. A dzisiaj poświęciliśmy pół dnia na złożenie wniosków w konsulacie po wizę irańską. W konsulacie irańskim, żeby dostać wizę, trzeba było mieć zdjęcie oczywiście, wypełnić wniosek i zrobić rezerwację hostelu, tak, i kopię paszportu, Bo tak. w tej rezerwacji hostelu nie można napisać po prostu adres, trzeba dać numer rezerwacji i numer pokoju. W każdym bądź razie konsul przyjął nasze wnioski, powiedział nam, żeby za tydzień zadzwonić, albo że on napisze maila, także jeśli dostaniemy wizę, a mam nadzieję, że dostaniemy, to najwcześniej za tydzień musimy wrócić z powrotem do Batumi. I najprawdopodobniej zrobimy to już bez roweru. Rowery gdzieś zostawimy bliżej Tbilisi albo w Tbilisi i sobie podjedziemy autostopem. Tak. I ogólnie pan ochroniarz, czy
konsulacie bardzo nam pomógł, bo udostępnił telefon, Tak, tak. wyjaśnił różne rzeczy, odpowiadał na wszystkie pytania. Dał więc- butelkę wina, powiedział, No, tak. powiedział, że jak chcemy, to możemy dzisiaj u niego spać, a jutro wyjechać. Tak, Ale stwierdziliśmy, że ciszej i chłodniej będzie w górach. tak. Chcemy jeszcze przejechać jakieś 10-15 km i gdzieś znaleźć miejsce na nocleg. W sumie się jedzie w porządku do góry, ale sympatycznie zupełnie. Tak. Tylko raz było stromo, ale krótki kawałeczek. Tak. Słońce jest za chmurą, a jest ciepło, nie? Bo jest koło 20... 27 stopni wydaje mi się. No, nie, 23. No, 24 prawie. 24 stopni. Także nieźle. Spadło już trochę, ale jesteśmy teraz trochę wyżej. Troszkę w górach jesteśmy, tak. Więc jedziemy dalej. Faktycznie się troszkę klimat zmienił, bo tu jest nagle o 10 stopni więcej niż w Turcji było. Tak jak jechaliśmy wzdłuż morza. A w Batumi no, o wiele cieplej. No i dzisiaj albo na takiej ładnej trawce sobie zrobimy nocleg pod namiotem, albo spróbujemy zapytać u kogoś na gospodarstwie. Wtedy jest szansa, że może nas ktoś zaprosi do domu. No a jak nie dzisiaj, no to jutro już mamy umówiony nocleg u znajomego Jury. Pozdrowienia dla Jury, mojego kolegi, który mieszka w Kijowie. Jura, pozdrawiam. Na Jury też ode mnie. Tak. Chociaż ty jeszcze nie znasz Jury. Może poznasz. No, pewnie jak będziemy wracać, to się u niego w Kijowie zatrzymamy. A Marzybat. To co, skaczemy czy jak? Czy tylko będziemy... Pierwszy. Ja pierwszy? Tu jakaś turystyczna atrakcja, taki most o ciekawej konstrukcji. Idziemy go zobaczyć, nie? No. Czyli co, rekonstrukcja mostu w 2008 roku nastąpiła? Tak, wtedy skończyła się główna rekonstrukcja, ale już wcześniej były rekonstrukcje i widać to, z boku widać Że są różne warstwy. warstwy różnych kamieni. Aha. В среднем количество километров в день, которые No, проезжаете? bywaje... 20, 50? Nie, 100. 90, nie tak, 90-100. Tak. 90-100 километров в сутки! В среднем! W średnim думаю, No. nie 100. Maksymalna 70. 90 może. 125 maksymalna. Maksymalna. a Za dzień, za dzień. Za dzień. A minimalna nie znają. Minimalna. Обалдеть, Очень мало. обалдеть. I może 40. Обалдеть. А останавливаетесь где попало? Да, Когда устали уже? Да, у нас палатка есть. Палатки? Не, серьезно? Да. Ты шутишь? Не, It's a палатка. joke. Не, Конечно палатка, же палатка, потому что Ладно. если нет, Там ждет этот. И Нас, да, excursion. Zapytaliśmy o wodę, a potem gdzie, jak już nalaliśmy wody do butelek, to jeszcze spytaliśmy, gdzie można rozłożyć sobie namiot i gdzie moglibyśmy spać, bo tam na dole wzdłuż brzegu tej rzeki było parę takich miejsc, ale pana, którego spytaliśmy, zaprosił nas do swojego domu, także jesteśmy teraz w domu. Jak mówi, to jest dom zbudowany w stylu adżarskim, czyli piasek, cement i bloki, czyli pustak, tak? To jest pustak. No i tak tu mniej więcej wygląda. Tu jest taki hall. Oj, Ale to ja... kamera, da? Da, to kamera. Aha, kajak. Nie problem, kamera? A, Dla was? da is ale problema. Aka, sachlić, wel, bo problema jo. To jest takie pomieszczenie. Jest
O, to jest pan, który nas zaprosił. A ja do kamery говорил. Что вы нас пригласили сегодня, что мы встретились там внизу. Мы любим гостей. Да, Чем много, тем лучше. тем лучше. Да. Дай Бог нам гостей много. Диди Мадлоба. Арабис. А здесь кухня, да? Да. Можно посмотреть? Посмотрите, а что? Кухня. Tutaj powstaje. Ага. Скажи, как тебя зовут? Саквия. Шалу? Шалва. Шалва. А меня зовут Мачей. Как? Мачей. Мачи. Меня зовут Джемал. Джимал. Александр. Александр. А. Это У нас Русский, грузинский. Русский и грузинский, да? Да. Szykuje się uczta. Na stole przybywa rzeczy. Chachlida? Cebula. A to jest skóra chyba. Eklesja, tak? A, soda. A to jest nasz nauczyciel języka gruzińskiego. Gza. Ca. Także będziemy próbować po 50 gramów czaczy gruzińskiej. Domowej. Угощай, что ждешь? Tak, i takie dzisiaj piękne krajobrazy towarzyszą naszej drodze. Mimo tego, że jest podjazd, jedzie się całkiem w porządku. A my już podjechaliśmy około 300 metrów do góry, ale to i tak daleko, bo przełęcz mamy na 2000 metrów, ale to nie dzisiaj, nie jutro, za parę dni dopiero. Przed przełęczą jeszcze będzie jakiś zjazd? Tak, i nawet teraz może się tak zdarzyć, że w ciągu godziny może pół metra śniegu napadać na samej przełęczy, więc trzeba będzie ją na pewno przejeżdżać przy ładnej pogodzie takiej, że będziemy mieć pewność, że nie zacznie padać, ani nic złego się nie będzie działo. Bo podobno tam jeszcze jest 2 metry śniegu. Znaczy droga jest odgarnięta, ale wokół jest 2 metry śniegu. I zimno. Opowiedz, jakie dobre śniadanie dzisiaj było. Bo chyba z 1,5 godziny jedliśmy śniadanie. Na początku była babka wielkanocna i cukierki Tak. z kawą. Potem prawdziwe śniadanie, czyli chleb, ser, taki twarożek w takim w soku, jak to się nazywa? No takie w W swoim takim w mleku jakby, no mleku, coś takiego. tak. No. Jakiś tam sos z kurczakiem, kawałkami kurczaka w środku, jajka na twardo, ziemniaki smażone, tak. No dużo było, tak. dużo, a do tego jeszcze 2 razy kawa, Tak, herbata i wódka. Tak, i ta czacza nie z winogron, tylko ze śliw, tak, z jakiejś dzikiej śliwy czy czegoś takiego. No, coś takiego. A bardzioba! To lecę tylko na przednim, a w drugiej łapie mam kamerę. Nie chcę się za bardzo rozpędzić, żeby gdzieś nie wypieprzyć. Kolejny most. Dandalos, czy Dandalo. Tu jest Batumi. My jesteśmy tu i jedziemy tą drogą wzdłuż rzeki cały czas. Tu, a dzisiaj musimy dojechać do Khulo i do wioski, a potem pojedziemy dalej na przełęcz. O, tu jest przełęcz, 2025 metrów. Ale to dopiero później i będziemy dalej zjeżdżać. Takich mostów jak ten, na który zaraz przejdziemy, powstało 25 za czasów carycy Tamary, a jeszcze wczoraj W VII wieku. w VII wieku. Tak, bo ona też budowała Wardziję, do której jedziemy. A jeszcze wczoraj usłyszeliśmy historię o tym, że w zeszłym roku jakiś turysta łaził po takim moście
Tak. swojej dziewczynie. I robił zdjęcia swojej dziewczynie i doszedł do krawędzi i spadł. Znaleźli go 10 km dalej, martwy. Tak, martwy no ale to był wypadek, nie? Bo prawdopodobnie dlatego, że była zimna woda, że nie umiał pływać. No, to brzmi trochę nieprawdopodobnie, bo on powiedział, że to był Holender. Holendrzy zawsze umieją pływać. Będziemy... Każde holenderskie dziecko uczy się pływać w wieku 5-6 lat. Czy będziemy to teraz sprawdzać? Nie. Ale jak będzie gdzieś ciepło i morze czy jezioro, to ci pokażę, że umiem pływać. Stromo tu. Trzeba uważać, żeby nie spaść. Że nie idę już dalej o krok. W dole mostek, a obok dalej była tabliczka, że przez ten most 3 km jest jakaś forteca. Tyle dzisiaj ciekawych rzeczy do oglądnięcia, że ja nie wiem, czy dojedziemy do celu. Za chwilę się zatrzymujemy, patrzymy, filmujemy. Tak, jak tak dalej będzie, no... Nie no, dojechać Przejechaliśmy już połowę. połowę, no Połowę, tak. połowę. Jeszcze chyba 20 km zostało, tylko że będzie trochę stromiej. No zobaczymy. Tak. Oj, patrz, znowu fajne miejsce, żeby można było się tam z namiotami rozbić przy rzeczce. Wszędzie są fajne miejsca. Batumi, herbaciane pola Batumi, zgadany dźwięk świt, świat nie był szczęścia chwil. Batumi, Batumi, herbaciane pola Batumi, zgadany dźwięczący świt, świat nie